Can you transfer it or of your Now, now? Now? Yes. You have room ready? Okay. Yes, yes. One moment. O kurde, chcą, żebym jeszcze zmienił pokój. Dzień dobry, Michał Dudkowski, kanał YouTube, nadajemy z Diego Suarez, ale jak zwykle problemy. You need to wait. Ty, chcą teraz, żebym przeniósł się, pokój przeniósł. Więc weź to. Weź mój plecak. No. Myślałem, że ty weźmiesz rzecz. No nie, no gdzie? Idę. 5 minutes. Come on, because I need to go. Fast. Yes. You want to change the room? Yeah. No to fast, because I need to go. You have the key to the new room, next room? Yes. What the room number? Cool. No comment. The screen transfer of other's room. Where is the room? Wait. I don't have time. Pass faster. No go, go. Where is the room? I ask you where is your key. Ici, chambre préparée l'école. Yes. 11. You have the key? You have the key? Ano nag-leave pa natin malagala. Dobra, słuchajcie, przenosimy się do pokoju 11. Gdzie on ma ten pokój 11? Where is the 11? 5. Upstairs? Where? Yeah. I przenosimy się do pokoju 11. A, bo on wczoraj był zajęty. Dobra. Perfekto. O kurwa. Później wam to pokażę. Where is the freezer? O, nie ma lodówki. I take this freezer. Okej. Może mi dadzą lodówkę, popatrzcie. Pokój. Niedawno odmalowany, ale sufit to jest tragedia. Nie ma problemu. Klimatyzacja jest, jak włączą. Podobno zapłaciłem. Jak to mówi Konrad, mieszkamy w kurniku. Tak? Zobaczcie sobie na zewnątrz. Czy to nie wygląda jak kurnik? Przerobiony na mieszkanie? Troszeczkę tak. Widzieliście, co się stało? Nie, może nie widzieliście. Ja wychodziłem, mam umówione spotkanie z naszym kierowcą na 10 i wychodząc, on mi powiedział, chyba wszystkiego nie wziął. Powiedział mi, że muszę się przenieść do pokoju innego. A wczoraj mi powiedział, że to muszę zrobić, ale nie powiedział, o której godzinie. Więc ogólnie tragedii nie ma, ale ten sufit to wygląda strasznie. Pościel też wygląda w miarę czystą. Więc spoko. Tu veux mettre une bille. Ça Hello? Yes. I think there is the electricity. Heavy? It's small fridge. Gano'n na nga pwede hindi ko ito. Inject. Because you don't get juice, Yes, I that's think. good. Sokiem. Okay, thank you. Matata. O. Sama. That's good. Dziękuję. Thank you very much.
If you need a cloth. Yeah, it's enough this. Okay, thank you. Dobra, mamy 12 minut spóźnienia. Więc ten vlog się zaczyna tak. Od przeprowadzki z jednego pokoju do drugiego. Wczoraj trochę pozwiedzaliśmy po nocach, znaleźliśmy nawet dobrą pizzę tutaj w Diego Suarez. W ogóle całkowicie inny Madagaskar tutaj jest. Jest bezpiecznie po nocach, bo chodziliśmy cały czas. Więc nie przejmujcie się, można tutaj chodzić, nic wam się w większości przypadków nie stanie. Nie tak jak w Tanie w stolicy. A teraz jedziemy zwiedzić zatoki, zjeść obiadek na plaży. A to nasze autko. Strasznie wieje, słuchajcie, dalej jesteśmy w Diego Suarez, ale zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym. Zobaczcie sobie, co jest za mną. Nie wiem, czy tu widać. Bardzo ładnie. To jest zatoka tutaj w Diego Suarez. Kolor wody ładny. Fajnie tu mają. Ale nic, jedziemy dalej. Fajnie. To dosłownie jest 5 minut od centrum, takie widoczki. Uważać na gałęzie, kurwa. Prawdziwy offroad. Takie ciekawe drogi u nas. Sakalawy chyba. Dojechaliśmy do Sakalawy. Takie miejsce, powiedzmy, windsurfingu tutaj, zaraz sobie zobaczycie. Ale tak wieje, że nie wiem, czy odpalę drona. To jest ogólnie, Diego Suarez jest znane z windsurfingu. Kite surfingu, co ja gadam. I już widać, o, piękny biały piasek, kurczę. Kite surfing. Tam latają, raz, dwa, trzy, cztery. Za dużo nie wieje. O, dużo ich jest. No, wygląda to ładnie. Idziemy polatać dronem, zobaczymy, czy mi nie zwieje. Słuchajcie, widzieliście przed chwilą widok tutaj z drona, ale nie wiem, czy zauważyliście, w pewnym momencie ptaki zaatakowały drona 2 razy. Za bardzo wieje, żeby coś więcej polatać. Ładnie tutaj wygląda, no ale to jest raj dla kitesurferów Diego Suarez. To jest ten sam cypelek, północ Madagaskaru. Zobaczcie sobie na mapie jeszcze raz, jak tutaj to wygląda. Super. Jako że jesteśmy tutaj tylko 3 dni, to jedziemy dalej. Ale przyjechać tutaj na dłużej to jest bardzo fajnie. Ciężko dojechać, jak droga jest tylko i wyłącznie na samochody terenowe. Słuchajcie, Madagaskar ma bardzo dużo bardzo ładnych miejsc. Tylko problem w tym, że są bardzo, bardzo trudno dostępne. Bez tak naprawdę taksówek tutaj nie ma, tricykle tylko. Musicie wynająć sobie samochód z driverem, żeby dojechać w te wszystkie miejsca. I to musi być terenowy samochód. A to już jest koszt.
bo dojść tutaj to szybciej się upieczycie jak na grillu, niż dojdziecie tutaj tak naprawdę. O, droga wygląda tak, prawda? I tak na przykład 20 km. Więc jedziemy do kolejnej zatoczki, zobaczyć jak wygląda. A na samym końcu pojedziemy sobie na najładniejszą plażę tutaj w okolicy Diego Suarez, Ramena Plaż Beach. Słuchajcie, dojechaliśmy na plażę Bededin. Jest bardzo, bardzo ładna, muszę przyznać. Ciao! No, thank you, no massage. Widzicie to? Taka zatoczka, nie wiem, ona ma z pół kilometra. Idealna woda. Ja to bym piwka się napił chyba. Ja też. Chyba czas na pierwsze piwo dzisiaj. Fale są idealne. Zobaczcie jak się układają, kurde. Patrzcie. Idealne, bo patrzcie, takie długie. Piękna zatoczka. Prawie jak nad polskim morzem, słuchajcie. Tylko temperatura wody trochę inna. I widoki. A tutaj ogólnie macie jakieś piwko, coś zjeść sobie. Największy problem to jest z dojazdem tutaj, bo offroad, taki normalny offroad. Glonów też nie ma za dużo, tylko trochę. No. To restauracja. Tutaj mamy takie siedziska fajne. Słuchajcie, zrobili sobie takie jak padało albo coś od słońca. Petit. Oh, wow. Go. Yeah. Fajnie zrobione było od słońca. Tak ty. W bazie do dzieciaka co się budowało. Jak... Tak, o. Dobrze Konrad mówi. Trochę to wygląda jak baza dla dzieciaka, bo to takie małe, niskie. No i co? No i znowu ze strachem w oczach odpalam drona, Ja chcę wejść w tą falę. bo wieje strasznie. Ale zobaczymy. Nie wiem, czy na następnym nie będziemy mogli latać, bo jest za blisko lotniska. O, to nawet go nie wyłączyłem. tam, co? No idź, no ja tutaj jestem. Tutaj przyjechać na cały dzień, no to jest fajnie. My nie mamy czasu tym razem. Chcemy więcej zobaczyć, żebyście potem mieli wybór, gdzie chcecie przyjechać na przykład. Bo naprawdę tu jest, na Madagaskarze jest bardzo dużo miejsc. Są trudne dostępne, są bardzo ładne, trudno dostępne. Szkoda przyjeżdżać na 5 minut, ale dzięki temu, co Wam pokazuję, to możecie sobie wybrać. I na przykład tam jak byliśmy na ostatniej plaży, tam gdzie był Kate, tam było parę hoteli. Na mapie Wam pokażę, w którym to miejscu, i to trzeba sobie znaleźć. Na Bookingu czy tam na Google Mapie zadzwonić, umówić się, żeby Was odebrali. Nie jest tanio, to od razu Wam mówię. To jest oczywiście lokalne, nie wiem czy już pokazywałem, THV, takie najbardziej znane piwko. Duże na spółkę. Cena nie wiem, 5-6 zł maksymalnie. A jak smakuje? Żeby Wam nie skłamać. Jak królewskie w Warszawie? Stare te? To dobre stare piwko. Normalne. No i uważajcie, bo już drugi raz tak zaatakował mi tutaj na Madagaskarze dron.
Max. Uczymy tutaj Malgasza, jak używać kamery z gimbalem. To nasz taxi driver, gdybyście się pytali. Dobra, jedziemy, zabieramy się na kolejną plażę i może jakąś restaurację. Pokażę wam jakieś dobre jedzenie. Stara baza francuska, wojskowa. Ruiny, można powiedzieć. O, jesteśmy w bazie wojskowej. Kurczę, popatrzcie. Armaty. Tutaj ktoś sobie mieszka, latarnia morska. Solarki oczywiście. Taka ładna plaża i tutaj wszystkie tak wyglądają. I tu mniej wieje. Patrzcie, co tu się dzieje. Przez ten most nie jedziemy. Bokiem przyjechaliśmy. Safari, to się nazywa safari po prostu. Najlepsze słowo. Tak bym to ujął, safari. Zwiedzanie Madagaskaru to jest jedno wielkie safari. Kręgosłup może boleć i kark od wybojów. Ale polecam. Widoki przepiękne. To jest stara baza malgaska, akurat wojskowa, opuszczona. Nie ma tutaj zasięgu, internetu, telefonów, nic. Koniec świata. Ale krówki są. I kozy i krowy. Jakbyście chcieli pić mleko i jeść, to jest. I jeszcze więcej kóz. Tutaj już będzie dobra droga, bo to jest takie turystyczne miejsce, prawda? Taki malgaski Sopot, bym powiedział. Ramena Beach, plaża Ramena. Przepięknie. Zapłacone, możemy jechać, słuchajcie. Za przejazd 20 000 riali, 10 000 od osoby. Brama podniosła się i możemy jechać. Nie za auto pasuje? Za tyle co przydać. Za wstęp? Plażą. No, na Madagaskarze jest jeszcze dużo miejsc nieodkrytych i tak naprawdę nieskalanych, można powiedzieć, obcokrajowcami, turystami. To jest właśnie najlepsze w tym. Zobaczcie tutaj. I przed nami wjazd do Ramena Beach. Już pojawił się asfalt, prawda, i cywilizacja. Malgaski Sopot. No może nie do końca.
już jest baza wojskowa, tak? Małe nadmorskie miasteczko. Ah, Już wszyscy się na nas rzucili Marefa. i nam proponują to i tamto. Bonjour. Oczywiście jak się dowiedzą, że nie mówimy po francusku, to będą chcieli nas oszukać. Standard. Takie życie. Turystów zawsze jebią na kasę. Jak to tutaj wygląda? Patrz. Idziemy na plażę. O. Wieje trochę mniej, jak widać z tej strony. Muszelki. Ktoś coś jadł. O. Też ładnie. A, tu masz takie... Musimy wybrać sobie restaurację. Ale oczywiście nasz przewodnik, że nie mówimy po francusku, zabrał nas do jakiejś restauracji. Zobaczymy, czy będą mieli menu. Naprawdę, czarni na każdym kroku chcą was oszukać. Musicie być tego świadomi, będąc tutaj. Jak nie poprosicie o resztę, to wam nie wydadzą. Hello! Ale nie widzę też dużo białych, wiecie? To ciekawe. Ale ładnie. Bardzo ładnie tutaj. O, tam macie malgaską łódkę. Płynie sobie. Też musicie wziąć pod uwagę, że jest koniec sezonu i też jest dużo mniej turystów, prawda? Za miesiąc się zaczyna sezon deszczowy, już nie będzie turystów aż tak dużo, ale teraz też jest bardzo, bardzo mało. O! Mamy restaurację naszą. Dzisiaj jemy tutaj. Tutaj, jeśli nie wiecie, to w większości restauracjach francuskich macie po prostu kartę dnia i oni piszą kredą, co jest akurat danego dnia do zjedzenia, prawda? Tak jak tutaj macie. O. Najlepiej sobie zrobić zdjęcie na translatorze i sobie przetłumaczyć. Tak? Tu! Co? Pochył będzie? Znaczy mają toaletę. Tu ma sen na menu. Jak to? Do wody idź. Kargota w ogóle. No oczywiście. Kurczę, czuję, siedzę jak król. Taki na takim spadku trochę. Jest bardzo jasno. What do you have? Hello. Hello. Ży? What do you have, ży? No, to idziemy. To ja nie. Ja chcę... No. No, ży? No, it's possible. Nie, no zaraz znowu. Chcieliśmy się soku napić po francusku. To ży jest. O nie. Ale powiedziała, że nie ma ży. O, bonjour. Jest ży? I don't know. No ży? Noży. No ży. Kurwa. Weźcie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy tutaj jedli, czy nie, co? Czuję się okradziony. Idziemy szukać dalej. Idziemy szukać dalej. Tak to jest. Że nasz prawdopodobnie taxi driver, nie chcę mówić, bo nie wiem o tym, ale jakbym zgadywał, zabrał nas tutaj, żeby dostać jeszcze jakąś prowizję od tego, co zapłacimy. Jak dla mnie to Madagaskar jeszcze przez wiele, wiele lat się nie zmieni. Ale coś za coś. Chcecie mieć piękne widoki jak tam? No to musi być tak jak jest. Trochę chyba są wkurzeni, bo tamten dzwonił, umawiał restaurację. A ja mówię, proszę wybrać dla nas najlepszą restaurację. Andrzej mi powiedział, że najlepiej zapytać tubylców. Prawda? Ale tutaj widzę, też siedzi jakiś biały i mają soki
Homarki mogą wam zrobić tutaj na Langusta to jest. mangusta, homar. Bardzo ładne. Dobra, co mówiłem? Ja nie gustuję, ale jak ktoś gustuje, to naprawdę tu jest tanio, bo za 20-30 zł możecie zjeść po prostu każde owoce morza. Słuchajcie, nie mówiłem wam cen, no to wam powiem tak. Grillowany homar kosztuje 45 zł. Grillowana ryba jakieś 18 zł. Filet z ryby 23 zł. Grillowany kurczak 18 zł. Stek z zebu 18 zł. Spaghetti 18 zł. Średnia cena to jest 18 zł, poza tam homarem i tymi jakimiś tam większymi rybami. Tutaj naturalny sok Corasol, który uwielbiamy, kosztuje 7 zł. No tu 6 na 4. No bo to jest dla turystów, a to jest dla miejscowych. Jedzenie jest bardzo, bardzo tanie. Tu jeszcze ten i tutaj jeszcze... Tylko trzeba sobie tłumaczyć, prawda? Opatrzcie się. Największy sok jaki był. Dlatego jest droższy. Merci. O. The sugar. A i zauważyłem, że tutaj często właśnie dają ten sok, nie tak jak na sudę, cukier dodatkowo. Ale dobry. Oh my god. Naprawdę. Jak tutaj będziecie, to jest podstawowy sok. Z tamaryną albo właśnie z Corasol. Najlepszy Corasol jaki piłem. Bardzo dobrze zamrożony i gęsty. Oni wrzucili lód i Corasol i wrzucili blender i zblendowali. To jest dobre. No. Czas polatać dronem. Home point updated. Byłem w toalecie, nie? I jak wrażenia w toalecie? Wszedłem przez całą kuchnię, bo tam się idzie do tyłu. O, To już zobaczyłem kuchnię, nie? czysto było? Zajebiście. Szczury nie biegały? Szczury nie. Kawa Dobra. Ekspresu nie ma. Tutaj Konrad zamówił sobie zupkę z owoców morza. Ja myślałem, że taki Nie wiem, czy śmig widzieliście kiedyś taką, ale tutaj jest naprawdę wszystko i to tak grubo tych owoców morza. Sałatka, ostre I co, ja do tego frytki zamówię? i mój kurczaczek. Spróbujemy kaczkę. Widzę, że jest dobrze zrobiona. Frytki są własnej roboty. Dobre jak to ziemniaki. Taki akompaniament mam. Mało mięsa. To jest minus właśnie. Zupy. Nie wiem jak to jeść, to chyba rękami nie. Owoce morza im lepiej wychodzą, panowie. My już podjedliśmy. Tak wyglądają pieniądze malgaskie, to jest nasz rachunek. Za cały talerz owoców morza, za mojego kurczaka, sałatkę, 2 razy frytki, 3 soki i rum zapłaciliśmy 75 zł. Jeszcze była sałatka, bułeczka i tak dalej, no to wiecie, żyć nie umierać, powiem wam. A to fajnie, bo tak jakby w popielniczce dawali. Teraz się nie zamknie. Ja nie zwieję. Poziom wody
Wszędzie, gdzie nie jedziemy, to są drogi rozkopane i robią. Bo jesteśmy w górach. Jesteśmy w miejscowości Joffreville. To jest taka miejscowość, można powiedzieć, zabytkowe miasto pokolonialne. Te drogi będą ładnie wyglądać, ale za jakieś 2-3 lata jak skończą. Naprawdę nie widziałem nigdy, żeby na odcinku 400 km wszędzie budowali drogi. Wszędzie, po prostu wszędzie. Kładą asfalt, wyrównują. Słuchajcie, jesteśmy na wysokości około 729 metrów. Tu jakieś ruiny. Ale ogólnie to są tutaj domy kolonialne, zabytkowe. Trochę wygląda jak umarłe miasto. Is that all? Really? Oh my god. We lose only time. Dobra, z tego co widać, to mogę wam powiedzieć, że nie ma po co tutaj jechać. Nic specjalnego. Parę starych chałupek i tyle. To lepiej pojechać na plażę i cieszyć się tym widokiem, który tam jest. Zobaczcie jeszcze raz, jak będziemy przejeżdżać w drugą stronę. Ja myślę, że to jakieś super wow zabytkowe czy coś. To fajnie wygląda już. Już lepiej. Taka uliczka. Kwiatki ładne. Naprawdę to jest chyba najchłodniejsze miejsce jak na razie na Madagaskarze. O, to już lepiej wygląda, tak. No dobra, ładnie to wygląda, ale słuchajcie, jechać tutaj 2 godziny, żeby zobaczyć kawałek miasta, to nie wiem, czy jest sens. No to tyle, jeśli chodzi o zabytkowe miasto. Może kiedyś było, albo jesteśmy nie w tym miejscu, co trzeba. Pineskę wam zostawię i napiszę, jak się nazywało oczywiście. No i tyle. Za 2 godziny musimy zjechać z góry do hotelu. Niby tylko 40 km. No, może one kiedyś były ładne i w ogóle, ale to po remoncie by były ładne. Ale chłodek jest naprawdę bardzo przyjemny. Tutaj chyba tylko do tego chłodku można sobie przyjechać. Takie świeże, rześkie powietrze, a nie ten pył cały czas. Powiem wam, że jak tutaj przyjedziecie sobie do Diego, to najlepiej sobie wziąć quada. I pozwiedzać to, co dzisiaj zwiedzaliśmy samochodem, jeepem, quadem. Zrobić sobie taki day tour. To by było najlepsze rozwiązanie i dużo ciekawsze, bo i bezpieczniejsze chyba bym powiedział. Quadem szybciej przejedziecie i jeszcze do tego będzie frajda taka offroadowa. Ale to następnym razem my. Tak. Kładzik 2 dni. Raz jedną stronę wschód, raz zachód od Diego i ta okolica zwiedzona, można powiedzieć. No jak się interesujecie historią, to pewnie warto, prawda? Będąc w Diego tutaj przyjechać. Pewnie też gdyby była inna pogoda, chociaż żeby nie padało, to by było ładnie. Ale jak zrobią drogę, no to wtedy będzie 2 razy szybciej się jechało.